Cześć siemano, dzisiaj mamy kolejny sprzęt od Kubota, tym razem jest to King Kong 8, a też w sumie można spotkać go pod nazwą King Kong Power, no bo charakteryzuje się dużą baterią. Sprawdźmy na początek, co tutaj mamy w zestawie. W pudełku jest oczywiście sam smartfon, ale do niego przejdziemy za chwilę. Jak widzicie, jest spory. I tutaj dostajemy podziękowania od Chińczyków za to, że kupiliśmy ten telefon. I tutaj w pudełeczku z lewej strony znajduje się ładowarka. Ładowarka jest 18W na USB-A, kabelek USB-A na USB-C jest tutaj oczywiście też w pudełku. Z tego co widzę, jest tutaj jeszcze na zapasie drugi kabelek dorzucony. I tutaj jeszcze w miejscu pod telefonem ukrywa się przed nami kluczyk do tacki SIM. Dalej są jakieś tam papierologia, zgodność z normami europejskimi. Ale to, co jest tutaj jeszcze ważne, to od razu od producenta dostajemy szkło ochronne na ekran, więc to jest spory plus, bo nie musimy tego sobie załatwiać, tylko szkiełko takowe potrzebne jest już tutaj w zestawie. A teraz przejdźmy do samego urządzenia. Jak tutaj możemy od razu na folii ochronnej wyczytać, mamy tu ekran o przekątnej 6,5 cala. Do tego na tyle jest kamerka 48 megapikseli, na przodzie kamerka do selfie 16 megapikseli. Procesor, no to oczywiście jakiś tam niskopółkowy Mediatek, no bo jest to smartfon poniżej 1000 zł, więc nie można tutaj też oczekiwać wodotrysków. Ale to, co jest tu najważniejsze, to bateria, która ma pojemność 10600 mAh, więc jest naprawdę duża, no ale grubość tego smartfona też jest duża. Jest on w takiej wzmocnionej obudowie i tutaj na prawej stronie mamy przycisk od latarki. To jest właśnie fajny bajer, bo po dłuższym przytrzymaniu, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj latarkę z prawdziwego zdarzenia. No i powiem Wam, że testowałem ją na zewnątrz, to naprawdę ma ona spory zasięg. Moc tej latarki to 5000 lumenów, no i świeci ona bardzo dobrze, więc jeżeli gdzieś tam stwierdzicie, że na budowie coś takiego Wam się przyda, to jest to ciekawy bajer wbudowany w smartfona. Tutaj jest przycisk od odblokowania smartfona i tutaj też jest ukryty skaner linii papilarnych. Z dołu mamy złącze do ładowania. Jest one ukryte pod taką gumową zasłonką, bo wszystko jest wodoszczelne, dlatego mamy tu wszystko dobrze zabezpieczone. Strona lewa to przyciski głośności i tutaj jest jeszcze miejsce na kartę SIM. Ściągnijmy tutaj od razu tą folię z napisami, abyśmy mogli sobie zobaczyć cały smartfon w okazałości. No jak widzicie, ramki są dosyć duże z dołu i z góry, ale ja raczej nie oczekiwałem tutaj ultra smukłych ramek po takim klocku. Smartfon ogólnie no czuć w ręku. Ten smartfon jest zdecydowanie skierowany dla osób, które szukają urządzenia na trudne warunki. Tutaj mamy oczywiście certyfikat IP68-69K, które potwierdzają wytrzymałość i odporność na ekstremalne warunki, więc możemy go zanurzać w wodzie, w zimnej wodzie, jest odporny na gorącą temperaturę, nie ma tutaj z tym żadnych problemów. Jeżeli chodzi o ten wyświetlacz, który tutaj jest, to jest to IPS LCD o przekątnej 6,5 cala z rozdzielczością maksymalną Full HD+, więc no, jest taki po prostu przeciętny, jak na średnią niższą półkę, jest akceptowalny. Nie jest to AMOLED, więc nie ma jakichś tam super kolorów, ale też nie jest to po prostu zły ekran. Dobrze wyświetla kolory, dobrze wyświetla wszystkie treści, no i tyle. Wydajnościowo wbudowany tutaj Mediatek no nie jest jakiś oszałamiająco szybki, nie jest to smartfon gamingowy, ale no chyba ta budowa nie mówi o tym, żeby właśnie to było urządzenie do grania.
po prostu do takiego zwykłego korzystania na co dzień, do odbierania wiadomości, do odpisania na Messengerze, sprawdzenia, przeglądania internetu gdzieś tam w wolnej chwili na budowie, na spokojnie Wam wystarczy. Urządzenie dobrze działa, nie zacina się, więc tutaj też nie ma za bardzo na co narzekać. No mówię, tutaj głównie robotę robi tak, po pierwsze bateria, która ma pojemność 10600 mAh. Ona wystarczy na 3-4 dni. Jak będziecie mniej go używać, to spokojnie nawet tydzień pociągniecie tutaj na tej baterii, więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik. No i z tego co widzę, w polskich marketach on kosztuje 879 zł bez żadnych promocji, a do tego zdarzają się jakieś obniżki. Teraz ruszają promocje na AliExpress, więc będziecie mogli go wyrwać w jeszcze lepszej cenie. Oczywiście sprawdzajcie opis, bo tam będą wszystkie linki. Jak będą jakieś promocje, to ja to po prostu dodam. Jak jesteście nim zainteresowani, to śmiało możecie tam sobie sprawdzić jego cenę i ewentualnie możecie rozważyć zakup. No bo w tej cenie, jak na urządzenie pancerne z taką mocną latarką, jest to jak najbardziej dobry sprzęt. A w kwestii tych aparatów, no to tutaj ponownie jesteśmy na niskiej półce, więc wodotrysków nie ma co oczekiwać. Zdjęcia, jakie są właśnie teraz, możecie sobie zobaczyć w ciągu dnia. Nie ma tragedii, no w nocy już ta jakość mocno spada, więc tutaj sobie sami ocencie, jak te zdjęcia wypadają. No jakieś tam aktualizacje z budowy, jak działacie, to śmiało możecie zrobić, tak, ale to nie jest telefon do fotek na Instagrama, moim zdaniem. Co do jakości wideo, no to tak jak widzicie, tak to się prezentuje. Wodotrysków tutaj nie ma. Obraz się trzęsie. Jest jaki jest. Nie jest to najwyższa jakość. Mamy tutaj co prawda Full HD, no ale widzicie, tak to się prezentuje. Teraz jeszcze się przełączmy na kamerkę do selfie. I tutaj już niestety nie mamy nawet Full HD, tylko jest niższa rozdzielczość, czyli 720p. No i też tutaj z tego co widzę, obraz jest trochę ciemniejszy i też mamy mniej szczegółów. Ale czy ktoś używa telefonu pancernego do, nie wiem, nagrywania selfiaków, jakichś rolek na Instagramie? No chyba nie wydaje mi się.